Dzień dobry albo dobre rano, ponieważ znów odwiedziłem naszych sąsiadów z południa, ale tym razem w zupełnie innych okolicznościach. Aktualnie znajduję się w miejscowości Liberec, to jest około 100 km, tym razem na północny wschód, a nie zachód od Pragi i dosłownie 52 km od Szklarskiej Poręby. I tak jak się przeszedłem po tym mieście, to jest to całkiem ładne, urokliwe miasto, sporo jest tutaj różnych zabytków i dodatkowo znajduje się tutaj najstarszy ogród botaniczny w Czechach. No dobrze, ale co Liberec czy ogólnie Czechy mają wspólnego z Porsche? To jest oczywiście model 911, do tego pierwsza wersja turbo z 1975 roku. Piękny samochód. Miałem kiedyś, wracając z Niemiec, z takiego wydarzenia ADAC Hockenheim Historic, gdzie wówczas też byłem w Muzeum Porsche w Stuttgarcie, robiłem tam zdjęcia, o tym, że marka Porsche to jest moja ulubiona marka samochodu, a w szczególności właśnie model 911. Pierwsza wersja turbo z 1975 roku posiadała silnik 6-cylindrowy typu Boxer o pojemności 3 litrów, chłodzone oczywiście powietrze. Moc 260 koni mechanicznych, moment obrotowy 343 Nm, czterobiegowa manualna skrzynia biegów, prędkość maksymalna 250 km/h i przyspieszenie do pierwszej setki w 5,5 sekundy. Robi to wrażenie jak na 75 rok. Tu jest jeszcze dodatkowo widoczna seria G. Mam nadzieję, że to będzie choć trochę widoczne w kamerze. A taka ciekawostka, jeśli chodzi o serię G, to była najdłuższa seria, w której był produkowany model 911, bo aż prawie przez 16 lat, dokładnie do 1989 roku. I serię G najprędzej można rozpoznać poprzez takie właśnie harmonikowe elementy na przednim i na tylnym zderzaku. O co chodziło? O to, że na rynku amerykańskim, na którym wówczas Porsche już były jeszcze przed 1973 rokiem, ale chcieli dalej rozwijać tę swoją sprzedaż, były bardziej rygorystyczne przepisy bezpieczeństwa niż w Europie. Mianowicie wszystkie nowe pojazdy musiały wytrzymać uderzenie przy prędkości 5 mil na godzinę, czyli około 8 km na godzinę. Niezależnie czy się poruszały do przodu, czy się poruszały do tyłu, i tu nie mogło być żadnego uszkodzenia przy tej prędkości. A że w Porsche zawsze pracowały mądre, kreatywne głowy, no to wpadli na coś takiego. Tu oczywiście na tych zderzakach były jeszcze inne dodatkowe elementy, natomiast najprędzej właśnie serię G można rozpoznać poprzez te, kolokwialnie mówiąc, harmonijki. Ok, dobijam do brzegu i tłumaczę, co wspólnego Porsche ma z Czechami. Otóż założyciel marki tego super auta ze Stuttgartu, czyli pan Ferdynand Porsche, nie był Niemcem. Urodził się dokładnie 3 września 1875 roku, dosłownie 5 km od tego miejsca, w miejscowości Wrocławice nad Nysą, i aż do 59 roku życia posiadał obywatelstwo czechosłowackie. Co nie znaczy oczywiście, że do tego czasu tutaj mieszkał czy przebywał, bo tak nie było. Nie mając jeszcze skończonych 20 lat, już był w Wiedniu, generalnie większość swojego życia spędził właśnie w Austrii i w Niemczech. W ogóle życiorys pana Ferdynanda Porsche jest bardzo ciekawy. To był genialny konstruktor nie tylko samochodów i przez to też właśnie jego postać jest trochę, a dla niektórych nawet bardzo kontrowersyjna. Dodam jeszcze tylko, jeśli kogoś to w ogóle interesuje, no to już odsyłam do internetu albo do jakiejś literatury. A dodam tylko, jeśli chodzi o Porsche jako firmę, jako markę, to ta już powstała właśnie w Niemczech, w Stuttgarcie, dokładnie przy Krynnenstraße, chyba tak to się wymawia, na przełomie lat 1930-31. Natomiast jeżeli chodzi o dom, w którym przyszedł na świat pan Ferdynand Porsche, on cały czas tam stoi. Mało tego, mieści się tam muzeum, a bardziej takie mini muzeum Porsche. Za chwilę tam pojedziemy, ja pokażę, jak to wygląda z zewnątrz i wewnątrz. I tak naprawdę to jest chyba najmniejsze muzeum związane z motoryzacją na świecie, bo tam jest dosłownie kilka pomieszczeń. W największym zawsze znajduje się jakiś model Porsche, który jest wymieniany co jakiś czas. Reszta rzeczy to są jakieś rekwizyty, rzeczy związane z życiem pana Ferdynanda. Także jedziemy w odwiedziny do domu pana Porsche. No i jesteśmy. To właśnie w tym domu za mną przyszedł na świat człowiek, który w pewnym momencie zmienił oblicze motoryzacji. Przynajmniej tej sportowej. Także idziemy do środka.